Dzień dobry. Na dzisiaj zapowiadają burzę. Tak gdzieś koło 14 ma się zacząć, więc za dużo to nie zrobię. Tutaj mi zostały te dwa fragmenty. Ten jeden nawet mocniej już wykopałem i go tak zasłoniłem folią, żeby mi tam woda się nie wylewała, bo z tej strony w tym daszku, na tym daszku nie mamy rynny. Także tu kopał więcej tak czy inaczej nie będę, bo tam już się ta glina jest dość wilgotna, więc po deszczu może to jeszcze gorzej wyglądać. Ale mogę rozebrać już ten fragment. On jest podniesiony. Te przekładki są już luźne. Hej Gulliver, co ty znowu wynosisz? Jakiś był ważny, pewnie opisany kołeczek. Dzień dobry, mężu. Ej! Poczekaj, uwaga, idę. Matko. Strasznie tu rozwalasz. Uważaj, na malutkiego będziesz rzucał. Właśnie obwąchuje te kamienie. Chodź tu. Dobry pies. Rurką? Gorąco. Coś, ty przecież jest w cieniu, nie ma słońca. Jest po deszczu. Jest, zaraz będzie burza. W sumie to mogłaby już przyjść, no się nie chce się robić. Jada niedługo. Ojej, go rozwalisz 5 stodołę. metrów, czyli jeszcze tylko 4 razy tyle i mogę na olimpiadzie startować. Brawo ty. To są chyba wszystkie już kamienie, które wyciągnąłem spod domu. Znaczy jeszcze tam są w środku pod kominem. Mam wrażenie, że tam było w domu. Jest ślad po starym fundamencie z poprzedniego domu, który stał w tym miejscu. No ale tych kamieni jest naprawdę dużo. Myślę, że mi to powinno wystarczyć. Mam je z tej strony. Trochę mam tutaj, no trochę śmieci też wykopałem. Mam je takie największe tu z brzegu. No i sporo mam jeszcze kamieni tu. No, trochę mi to pozarastało pokrzywami. No, także z dzień to się zejdzie z czyszczeniem. Mam nadzieję, że wody w studni mi nie zabraknie. O, malutki przyszedł. Już, malutki, się nie gniewasz? Bo ty wczoraj jakiś miałeś zły humorek, byłeś taki pogniewany. Malutki. Już się nie gniewasz, tak? To dobrze. A no i czekam na kosiarkę. Gdzieś za jakąś godzinę powinien przyjechać transport z kosiarką. Ale mam zabawkę, nie? Kupiłem kosiareczkę 1,20 m. Jak doczytałem, to właśnie idealna do takiego traktorka do 24 koni mechanicznych. Waży 230 kg, czyli mniej więcej trochę nawet mniej niż ta beczka, którą targałem tu z tyłu. Dokupiłem też wałek przenoszenia napędu ze sprzęgłem, ponieważ tu trochę będzie chaszczy, więc uznałem, że może takie sprzęgło się przyda. I dokupiłem jeszcze takie widły z kolei do tura, tylko tam będę musiał poprosić któregoś sąsiada, żeby mi tam dospawał taki element, żebym to mógł mocować. To co? Teraz idę czytać instrukcję, bo podejrzewam, że ten WOM trzeba będzie skrócić. To muszę doczytać, jak go dokładnie wymierzyć. No, kosiarkę wybrałem taką, która ma regulację, więc ją też będę musiał przestawić wysokości. Będę musiał ją przestawić na najwyższy poziom koszenia na początek. No i wziąłem kosiarkę również z przesuwem bocznym. Ona już jest w tej chwili nawet lekko przesunięta. Tak, no wystaje tak ze 20 cm to na prawo. Będę mógł jeszcze wysunąć troszeczkę ją na prawo. Chodzi o to, że jak będę kosił przy strumieniu, no to będę mógł dość blisko podjechać strumienia i kosić też nad nim. Więc na tej funkcji mi zależało, no i to się też przydaje przy drogach. Można było kupić też taką kosiarkę z przesuwem pneumatycznym, ale to jest od razu parę tysięcy więcej
Nie ma takiej potrzeby. Myślę, że jak ją raz przestawię sobie na bok, to już tak będę z niej korzystał. A co jeszcze? A, ponieważ jest tu trochę takich chaszczy dużych, tak, malutki, no to koniecznie też chciałem kosiarkę z możliwością podniesienia tej klapy tylnej, bo jeżeli się kosi taką właśnie wysoką, no to jest ryzyko, że to się będzie zapychało i wtedy traktor ma ciężko. A tak można po prostu podnieść tą klapę, jeżeli jesteśmy w takim miejscu bezpiecznym, gdzie malutki nie siedzi z tyłu, nie krąży z tyłu i nie dostanie jakimś kamieniem, to spokojnie można tak pracować. Zresztą to chyba chodzi tylko o, ale szybko mówię, nakręcony jestem. Chodzi o pierwsze koszenie, bo później już będziemy pilnowali, żeby ta trawa taka wysoka nam nie zarosła. Dobra, nagadałem się, a teraz czas poczytać instrukcję. To tak, wczoraj podpiąłem kosiarkę. To miałem trochę problemów, bo okazało się, że nie mam takich stworzni. Miałem troszeczkę grubsze, więc miałem sporo zabawy z tym, żeby je zeszlifować tak z milimetr na średnicy. Ale okej, tu już jest zamączone, tu też. To jest jeszcze tak zamączone tylko do celów transportowych. Natomiast producent mówi, że powinienem to jeszcze wszystko wyregulować. Jak to napisał w instrukcji, ustaw traktor i kosiarkę na płaskiej powierzchni. No i tu się pojawia mały problem, bo u nas ciężko jest znaleźć płaską powierzchnię. No ale jakoś poradzimy. Ale zanim ją wyreguluję, to najpierw muszę jeszcze sobie dociąć wałek WOM, czyli element napędu, przenoszenia napędu z tego miejsca do tego miejsca. Ważne, że to jest czerwona kosiarka, też na tym mi zależało, bo i kajaki, i kosiarki, jak wiadomo, czerwone są najszybsze, prawda, żono? Prawda? A tutaj ten kolor trochę nam nie wyszedł, nie? Dlaczego? No trochę inny odcień. Nie, no ale ewidentnie kosiarka będzie szybsza niż traktor. A tutaj kto mężu? Co? Ta bramka. To są dwa nagie miecze. To są widły, które będą podczepiane do tura z przodu i będę mógł Ci wtedy na przykład podjechać i podnieść coś. Paletę. Aha, takie delikatne? Delikatne. No wyglądają na takie... No to pozginaj. Nie no, nie segnę przecież. No całe szczęście, bo nie przyjęliby mi reklamacji. Idę zobaczyć jak pomidory po deszczu. Dobrze. Zobacz pomidory po deszczu. No, to wracając do traktorka. Muszę teraz skrócić WOM. Więc zmierzyłem tą odległość tu. Zmierzyłem sobie również długość wałka, który mam. I wyszło mi, że wał muszę skrócić o 10 cm.
No kurde, się rozpadało. No to teraz poszukam równego miejsca. Tu jest w miarę równo. No dobra, to kosiarkę tak z grubsza wyregulowałem. Teraz zobaczę, czy dobrze założyłem. Przyciąłem WOM. Tutaj najczęściej na obudowie WOM-u są znaczki, którą stroną podczepiamy do traktora, czyli tą. Najpierw włożymy tu. Co wcale nie jest proste. Jest taka zapadka, która musi wejść. Dobra. Te łańcuszki są po to, żeby ta obudowa się nie kręciła wraz z wałem. Czyli wtedy wał bezpiecznie kręci się wewnątrz, a obudowa nas osłania. No to jedziemy. No i jak ja mam kosić? No jak żyć? Taka piękna nowa kosiareczka, a tu nic. Pada i pada. Mam nową dostawę piasku i żwiru. To będę mógł dokończyć, jak przestanie padać oczywiście, te ostatnie już 2 fragmenty fundamentu. Wow, jaki piękny zachód słońca. No dobra, to pojadę na najwyższą łąkę trochę pokosić. Tam już jest w miarę sucho, choć pewnie lepiej by było, jakby ta trawa była generalnie bardzo sucha, no ale dzisiaj wieczorem znowu ma padać, w niedzielę ma padać, więc nigdy tej trawy nie skoszę. Dorzuciłem tutaj taki obciążnik, żeby trochę obniżyć sobie punkt ciężkości, bo tam jest troszeczkę pochyło, więc tak będzie bezpieczniej. Wsiadam i jadę. No dobra, to przejechałem 3 razy. Tak to wygląda. Daję radę też z tymi co to są, olchami, które tutaj wyrosły. Gdzie tu jest na przykład jakaś olcha? No ścina je równo. O, tu na przykład nawet takie grube, centymetrowe, bez problemu daję z tym radę.
Trawa nie jest najładniej skoszona, szczególnie to, co jest pod oponami traktora, ale to też dlatego, że ja podniosłem kosiarkę na najwyższy możliwy poziom koszenia, na 7 cm. W związku z tym to, co jest położone, to na tego tak za dobrze nie zbiera. Ale specjalnie tak zrobiłem, dlatego że ten pierwsze koszenie jest na tak wysokiej trawie, więc też nie chcę zamęczyć traktora. Tak jadę wolno, a mimo to widzę, że nie ma lekko. Przeniosłem ławeczkę, to teraz podjadę sobie tutaj, jeszcze wykoszę w miejscu, gdzie jest ławka. Tej olchy może nie będę próbował ściąć. No i potem jeszcze pojadę tutaj. Ale muszę jechać ostrożnie, bo tak naprawdę nie znam do końca tej działki. W sensie traktorem jej nie poznałem. Więc, a ponieważ tu jest pochyło wszędzie, no to nie chciałbym się znaleźć w sytuacji, że trafi mi koło w jakąś dziurę, której nie znam i się mi wywróci traktorek. No co, jadę dalej. Hałasuje to trochę, to trzeba przyznać. No to część tej łąki wykosiłem. Ławeczkę muszę odstawić na miejsce.
w pewnym momencie popsuł mi się traktorek. Znaczy, jak widzicie ten baniek, to już się domyślacie, w jaki sposób mi się popsuł. Zapomniałem, że on jednak pali coś. A całe szczęście, że się nie zapowietrzył, bo to diesel, bo miałbym chyba trochę większy kłopot. Tu trochę wykosiłem też tam, pod strumieniem. Natomiast przerwałem to koszenie w tym miejscu, bo tu jest taka mokra część łąki. I po tych deszczach ta trawa jest cały czas wilgotna i słabo to szło. Zapychał się ten traktorek, męczył. Znaczy traktorek, kosiarka. Więc lepiej poczekać, aż to wyschnie i wtedy to wykoszę. Wyschnie. Pytanie, kiedy wyschnie, bo w poniedziałek padał deszcz z burzą. We wtorek padał deszcz z burzą. Dzisiaj środa. Cały czas jest pochmurno, ale na szczęście ten deszcz nie padał. Natomiast jutro od rana ma padać znowu, więc nie wiem, kiedy to będzie można dokosić. Ta kosiarka całkiem ładnie poradziła sobie z drzewkami. Tu trochę zostało, bo no, to trzeba pamiętać, ponieważ ta trawa była wysoka, no to kosiłem na najwyższym możliwym poziomie. A wtedy wiadomo, to tak ładnie nie zbiera, więc to nie jest jakoś ładnie skoszona łąka. Ale za jakiś czas, jak trochę ta trawa skoszona, zmielona się no właśnie, co się przetrawi, wysuszy, zgnije, to wtedy będę mógł wjechać ponownie i już na niższym poziomie wykosić. Trochę przejechałem też drogę. No i zacząłem kosić tamtą łąkę, która nam porosła trzciną. Już wam pokażę. No i wykosiłem też tu pod płotkiem. Zjasno tą łąkę. No i tu jest to trzcinowisko. No i co się okazało? Słabo idzie koszenie trzciny. Ona jest na tyle wysoka, z mojego wzrostu, więc bardzo wysoka. Więc to tak, kości w ten sposób. Natomiast w pewnym momencie odkryłem, że problem jest w tym, że jeżeli ja jadę traktorem i kładę tą trzcinę przed siebie i tak samo potem kosiarka ją kładzie przed siebie, no to wtedy te młotki mają problem, żeby taką trzcinę podebrać. Więc wpadłem na genialny pomysł, a mianowicie najpierw podniosłem kosiarkę, opuściłem tego tura jak najniżej się dało i wygniotłem sobie tą trzcinę w ten sposób. I teraz jak będę jechał w drugą stronę, już z kosiarką, to kosi zdecydowanie lepiej. Natomiast musiałem skończyć tą pracę i przerwać. Będę pewnie kontynuował, a jutro deszcz, no to może w sobotę. Akcja. Dzień dobry. Dzień dobry. A dla kogo ten wywiad? Dla Państwa. W końcu przestało padać, to już się nie możesz obijać. I obijasz folią. Tak. Tym razem będą... A nie mogę dostać. Tym razem będą 2 wykopy za jednym zamachem. Ojej. Ktoś tu miał dużą fantazję z określaniem poziomów tego fundamentu, powiem Ci. Dlaczego? Nie rozumiem. No jedzie trochę do góry, do dołu, do góry, do dołu. Jaki to ma sens? Trzeba będzie do tego dorobić jakąś teorię. Czemu to jest wyżej, a tam niżej? Czemu to jest wyżej, a tam niżej? Tam niżej. Ja myślę, że chodzi o to, że tutaj jest duży punkt oparcia tych punktów, nie? I ścian działowych. Dlatego tu więcej jest tego fundamentu. Małe, zostaw tą deskę. Malutki łapki sobie pobrudzisz. Zrobicie. No to zapraszam do pracy w takim razie. Dziękuję. I widzę wersję. Ja jeszcze mam 3 minuty. Dzień dobry. Dzisiaj duża praca, bo za jednym
podejściem. Mam zamiar zalać te ostatnie fragmenty. One są oba prawie po 2,5 metra, więc trochę mi się z tym zejdzie. A jeszcze dodatkowo one są najdalej od betoniarki. Ale tu już mam wszystko gotowe, zazbrojony ten i tamten odcinek. I jeszcze muszę tylko zrobić drogę dla betoniarki i betoniarki dla taczki i mogę zacząć działać. Czy to jeszcze nie jest ostatnia taczka? Nie. Dlaczego? To nie jest kaczka. Taczka. Ostatnia. A teraz? No? A teraz? Aganek. No kiedyś, w przyszłości. Ale fundamentu. Ale na fundament to już ostatnia taczka. Znaczy fundamentu koniec. Fundamentu koniec. No nie, bo zostało jeszcze trochę. Ale możesz to ogłosić uroczyście? Uroczyście. Uroczyście ogłaszam koniec tego etapu fundamentu, co moim zdaniem jest jedną... Nie. 4/7, jeśli chodzi o fundament. Ale 16/16 skończone. Tak. 16 skończone. Brawo! Hurra! Aplauz! Słuchaj, ten film to kiedy pójdzie? W niedzielę. W niedzielę. A o której godzinie? O 18. Czyli już po meczu Polska. Polska z kim my gramy? Z Holandią. To ile obstawiasz? 2-0. Dla kogo? Nieważne. 2-0 obstawiam. Nie, musisz powiedzieć dla kogo. Tam. Musisz powiedzieć. Nie powiem. Co? Nie powiem. Dobra. Żeby nie Ja też zapeszać. obstawiam 2-0. A nie możesz tyle samo. Optymistą. Ale ja powiem dla kogo. Na Holandię. Dlaczego tak samo obstawiasz? No nie, ty nie powiedziałaś na kogo.
2-0 dla Holandii. I to będzie bardzo optymistyczne. Próbujesz po mnie. Może tym razem zrobimy rzutowo. Rzuci się garść kamyków i jak spadną, tak będzie. Leniwe. Nie tak dużo. Nie tak dużo. No dobra, jest godzina 1, czyli za mną dzisiaj 6 godzin stania przy betoniarce, ale jest zrobione, cały fundament jest już zrobiony. No chodźcie, chodźcie, no chodź, nie płacz, chodź. Nie, w którą stronę? Jakież to usprawnienie mężu wprowadzasz? Wsuwam tą listwę, która ma w założeniu sprawiać, że wałek nie okręca się trawą. Aha. Wałek się rzeczywiście nie okręca trawą, bo się w ogóle nie kręci. A. To się momentalnie zablokowało. Trawa dostała się między listwę a wałek. I chcesz usunąć listwę. Tak. Co nie jest proste, niestety. I co, zostanie tak? Tak, zobaczymy to, jak to zadziała tak. Ryzyko jest, że teraz z kolei będzie ta trawa okręcała tu, Ale ona się i tak odkręcała.
Pokosiłem też drugiego dnia i trochę lepiej mi to szło, już idzie, bo najzwyczajniej w świecie dałem większe obroty na traktorku. Jakoś tak mi się wydawało, że 1,7 to jest optymalnie, żeby on się nie męczył, ale jednak to wtedy daje za małe przełożenie z wałka na kosiarkę i kosiło w ten sposób. A teraz jak już jadę 2,2, no to zdecydowanie lepiej to dokasza. Nie wszędzie, ale dużo lepiej. Jak na taką wysokość, to w ogóle nie ma co narzekać. A traktorek wydaje mi się, że się mniej męczy w ten sposób. No i jeszcze jak zdjąłem tą listwę, to też myślę, że to troszeczkę poprawiło. Tą listwę trzeba będzie zamontować, bo rzeczywiście ten wał zaczął się oklejać, okręcać tą trawą. No ale teraz to dużo bardziej jestem z tego efektu zadowolony. Tak, piesku? No to chodź. Ale bocian nie przyleciał do nas, tak? No właśnie, smutne. A, po co ja tu przyszedłem? Przyszedłem tą listwę zabrać. No, ale jeszcze sporo zostało. Okosiłem tak z godzinkę i dałem sobie spokój, bo jednak jest gorąco. No. Więc chyba takie koszenie to najlepiej robić wieczorem, jak już ta trawa jest suchutka po całym dniu i nie jest już tak upalnie, to słońce tak nie operuje. No ale trochę jeszcze jest. Potem jeszcze ta łąka tutaj za strumieniem, ta łąka tam przed brzozą. Co jeszcze zostało? A, i ta łąka tam na górze. Tam na górze, gdzie chcemy zrobić staw. No to podsumujmy. Tak malutki podsumujmy ten etap prac. Czyli wylałem łącznie 42 metry bieżące fundamentu, co się przekłada tak z grubsza, licząc na około 20 metrów sześciennych betonu. Kosztowało mnie to około 4,5 tysiąca, jeśli chodzi o sam beton, z czego 2,5 tysiąca to cement, a około 2000 zapłaciłem za żwir i piasek. Za żwir i piasek niestety przepłacam i to sporo, no ale tak jak mówiliśmy, tu nie wjedzie duży samochód, który mógłby mi przywieźć jednorazowo większą ilość, a wtedy byłoby zdecydowanie taniej. Wydaje mi się, żebym pewnie o połowę mniej zapłacił za to. Także mamy 4,5 tysiąca na materiały. Gdybym zamawiał ten cement z betoniarni, to zapłaciłbym za 20 metrów sześciennych około 6000 zł. Oczywiście ten beton byłby lepszy, ale znowu wracamy do tego samego. Tutaj nie przyjedzie mi gruszka z betonem, więc nie ma o czym rozmawiać. Dodatkowo wydałem jeszcze 1300 zł na pręty zbrojeniowe. Tych prętów jeszcze mi trochę zostało. No i wydałem jakieś 500 zł na inne materiały typu narzędzia, typu folia. Także łączny koszt zrobienia tego fundamentu pod domem to jest w tej chwili 6300 zł. Zajęło mi to 2 miesiące, ale powiedzmy sobie szczerze, ja nie poświęciłem na to pełnych 2 miesięcy, tylko pewnie jakąś połowę tego czasu, powiedzmy 25 dni roboczych. To nie jest taka standardowa ława, jak wylewa się obecnie. Normalnie jednak wylewa się ławę fundamentową, powiedzmy o wysokości 30 cm, a następnie muruje się już fundament z bloczków. Ja uznałem, że tak będzie mi wygodniej, żeby wylać po prostu w całości. Zaoszczędzę chyba na tym trochę czasu i pieniędzy, nie bawiąc się w układanie następnych warstw bloczków, co jest też i trudne, biorąc pod uwagę, że robiłbym to etapami. No trzeba też pamiętać o płytkach chodnikowych. Mam obecnie 9 już płytek chodnikowych, więc jest jakaś oszczędność. Trudno mi powiedzieć jak duża, ale myślę, że taka ładna płytka chodnikowa na pewno kosztuje z 5 zł. No to co, przede mną następny etap.
Ten etap będzie chyba zdecydowanie tańszy, natomiast dość pracochłonny, czyli wymurowanie fundamentu, podmurówki, zrobienie podmurówki z kamieni i z cegły. Kamienie mam z odzysku, cegły mam z odzysku, także koszt jaki tu się pojawi to cement, piasek i wapno, bo będę murował na zaprawie cementowo-wapiennej. Także chyba największym kosztem przy tym etapie następnym prac to będzie koszt izolacji przeciwwilgociowej, czyli 3 warstw papy, bo tu będą aż 3 warstwy papy. Teraz pójdzie pierwsza warstwa na ten wylany beton, układam kamienie, na nie idzie papa, układam cegłę i wsuwam papę pomiędzy cegłę a podwalinę. No dobrze, a z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie, a jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.